Dzisiaj nietypowo Mercedes i taka rura do lotu. Pod maską taki malutki silniczek V6, dwa przepływomierze, turbina. Tu jest trochę wszystko mokre, to nie było szczelne, ponieważ te rury, jeśli tu widzicie, one pękają i tu należy to odciąć milimetr od krawędzi tej odmy i potem wsadzić i wkleić. No dobra, kołnierz jest już ucięty, no i tak to wygląda. Czy tak ma być? Powiem wam, że nie wiem. To jest chyba jeszcze gorzej niż było. Dinozaur Tytus się szarpie tutaj. Całkiem fajna fura, no ale trzeba się z nią pożegnać. Cześć, witajcie. Dzisiaj nietypowo Mercedes i taka rura do lotu. A to o co z tym chodzi, to wam pokażę, bo tu były problemy właśnie z lewym powietrzem, no przez tą rurę do lotu. Dobra, masło maślane, idziemy pod maskę, pokażę wam dokładnie o co chodzi. Pod maską taki malutki silniczek V6, elegancko, to jak się zdejmie, to mamy tutaj właśnie, już wam pokazuję tą rurę sprytną. Tak, dwa przepływomierze, turbina. Jak to zdejmiemy, tutaj też była taka uszczelka, taka czerwona jak tu. Zaraz ją znajdę, wam pokażę również. Taka właśnie oto czerwona uszczelka. Tu jest trochę wszystko mokre, to nie było szczelne, ponieważ te rury, jeśli tu widzicie, one pękają. Tutaj też brakuje jej kawałka. Ona też twardnieje, no i po prostu przestaje to wszystko być szczelne. I jest taki zestaw naprawczy, kupiliśmy go na znanym portalu aukcyjnym, już wam go pokażę, jak on wygląda. To nie jest przez nikogo sponsorowane, dzisiejszy odcinek sponsoruje Sebastian, mój przyjaciel. Jego jest ten samochód właśnie, ja mu tylko pomagam to naprawić. Zakupił taki zestaw, że jest klej wysokotemperaturowy, silikon, są dwie nowe uszczelki. Tutaj chyba wchodzi ta mała, opaska jest nowa, tą wywalimy. No i tu jest właśnie nowa rura z nową uszczelką dopasowaną do tego i tu należy to odciąć milimetr od krawędzi tej odmy, gdzieś tutaj należy to odciąć i potem wsadzić i wkleić. Ten otwór jest właśnie otworem na to się nam musi ładnie, elegancko wszystko zgrać. No i potem już tu na samej końcówce tu mamy wyżłobione miejsce na opaskę, skręcamy i to powinno być szczelne, powinno trzymać. Także ja przejdę do tego teraz właśnie etapu działań, żeby to wszystko ładnie tutaj umyć brake cleanerem, żeby to nie było tłuste. Fajnie, żeby nam nie powpadało w tą dziurę tutaj, w tą rurę, jakieś wióry, jak będziemy odcinać ten kołnierz, bo ten kołnierz trzeba odciąć. No i co? No i tyle. Ja się zawijam na chatę, bo oczywiście zaczyna padać. Tu widzicie, zaczyna lać deszcz. Zawsze jak nagrywam i wychodzę, zaczyna się psuć pogoda. No, także widzimy się za jakiś czas, jak ja już to umyję, może już odetnę i będziemy przymierzać, jak to tutaj nam pasuje. Dobra, jestem na chałupie, bo tam już pada. Zdjąłem tą opaskę. Tu jeszcze się trochę wyłamało kawałków plastiku, gdzieś tu się walało, już nie wiem, czy gdzieś tam zdmuchnąłem. No, osuszyłem to, umyłem. No i ten kołnierz, on jest tak pod jakimś, widzicie, jest pod lekkim skosem. Też ktoś na Allegro napisał, że produkt jest źle zrobiony, bo należałoby to wklejać pod jakimś tam skosem, coś tam, że jest do poprawki. Także ja to planuję kleić na aucie, tylko teraz no muszę ten kołnierz, tego pozbyć się kołnierza. Milimetr od odmy. That's quite big. To poszło dalej, troszeczkę tutaj jest pęknięte dalej, więc myślę, czy to rozwiercić, żeby te pęknięcie ewentualnie nie szło dalej. Też nie wiem, jakie to elastyczne powinno być, bo zobaczcie. To jest tak twarde, tylko właśnie, czy to jest twarde ze starości, bo to nasiąknęło olejem i wiek czasu i po prostu wiecie, czy to powinno być elastyczne, czy to właśnie takie powinno być i tylko, że troszeczkę pracować na tej uszczelce. No powiem wam, że nie wiem, no ale zadbamy, żeby tu do tego dolotu za dużo syfu nam też nie naleciało przy cięciu. Także to zrobię na spokojnie poza kamerą i widzimy się za jakiś czas. No i dobra, słuchajcie, taka szlifierka z taką tarczką. Uciąłem wstępnie uciąłem no, ten kołnierz. I teraz tak, tu w środku jest taki drugi kołnierz, widzicie, taka płaszczyzna. Nie wiem, czy nie trzeba tego zewnętrznego ściąć niżej niż ten kołnierz bez niszczenia powierzchni tego kołnierza. Druga sprawa, pierwsze schody, zaczynają się schody, bo to mi nie wchodzi tak gładko. Musiałbym to albo nagrzać się opalarką, żeby ten plastik no bardziej taki, wiecie, się zrobił miękki. Lub tu jest napisane tak. Dziękujemy za zamówienie, wszystko spoko. Oryginalny kołnierz z tworzywa sztucznego należy odciąć 1 mm od bocznego otworu odmy. No i tu jest pokazany ten milimetr. Miejsce cięcia przeciąć papierem ściernym, żeby usunąć zadziory. I teraz jeśli kołnierz aluminiowy nie chce wejść, to trzeba taką ściernicą obrotową troszeczkę powiększyć otwór. No i to jest ostateczność u mnie. Chyba nie, a może gdzieś mam taką ściernicę, zobaczymy.
No i że kołnierz należy pokryć silikonem, no i wkleić. No i to, że jeśli kupiliście sam kołnierz, to można kupić na aukcji sam kołnierz albo właśnie z uszczelkami, tym silikonem i opaską, albo osobno jeszcze można dokupić, jeśli mamy taką tuleję, no to można dokupić tam bla bla bla, nie? No, materiał nie jest sponsorowany, to nie jest lokowanie, aczkolwiek no i tak znajdziecie, co to jest za produkt. Jak ktoś z Was ma taki problem, ja może pod filmem też podlinkuję to. Niech tam firma polska ma, ktoś tam zrobił produkt, fajnie, niech to działa, bo to w ASO kosztuje ta rura chyba kilka tysięcy zeta, chyba 4000. Ile? No nie wiem. Także za 1/10 da się naprawić, więc próbujemy naprawić. Dobra, ja tu działam, powiem Wam, ogarnę, czy jeszcze niżej ten kołnierz, czy jeszcze niżej należy go ściąć. No zdecydowanie, tą powierzchnię trzeba tak obrobić tą tutaj po zewnętrznej, żeby na tej wewnętrznej, no nie wiem, wypustce tutaj, żeby to osiadło. Także muszę jeszcze usunąć trochę materiału. No także widzimy się za chwilę. No dobra, kołnierz jest już ucięty. Tu na odmie ta wzgórek taki było najciężej usunąć. Tu już go usuwałem takim frezem, wiecie, no po prostu frezem bocznym. I chyba faktycznie ktoś napisał, bo patrzcie, ta rura, ona jest do przodu, a sam kołnierz był wygięty. Więc to chyba zamiast być toczone, to powinno być przekrzywione i wycinane na frezarce, a nie na tokarce. Jeśli to było na tokarce zrobione, bo czy to tak wygląda w sumie? No są ślady po toczeniu. No więc może faktycznie ktoś napisał, że to powinno być lekko wykrzywione, więc tutaj do producenta w razie W apel, żeby to tak bardziej zrobić. No teraz muszę jakoś to wcisnąć. Na razie to wcisnę na sucho może, tylko czy to wyjmę? No jak nie wyjmę, znaczy, że szczelne, to nie? Czy nie? No wiecie co, tak chyba zrobię. Podgrzeję delikatnie to suszarką do włosów, nie opalarką, żeby tu nic nie zniekształcić. Może mi się to uda wepchnąć. No, a potem jakoś pomyślimy, żeby to właśnie wkleić, uszczelnić. Tutaj tylko minimalnie drasnąłem raz tarczką ten, wiecie, tą powierzchnię, ten kołnierzyk. I to właśnie oryginał pękł gdzieś tutaj, na tej podstawie, na tej płaskiej powierzchni, tam w tym miejscu, nie? No także widać, że faktycznie chyba ta rurka na prosto, a może, powiem Wam, kurde, może na prosto to siądzie. Ciężko powiedzieć, to zobaczymy pewnie na aucie, czy będzie problem to spasować. No dobra, ja to kombinuję, suszarka do włosów i działamy. Trochę to nagrzałem, ale zobaczcie. Czekajcie, wyłączę czołówkę. Tutaj, o widzicie, taki czarny bąbel jest, przy suszeniu tu bąbluje i nie wiem teraz, czy ten zgrzew jest szczelny tutaj, czy on tu jest walnięty, czy tu się zrobiła kieszonka oleju, który się przygrzał i teraz wypłynął, czy to nie będzie szczelne. Cała rura tu z zewnątrz, nie? No ale to dobra, jak to leży, tak, i tu są napisy i jest po prawej wtyczka na górze, to jest prawa strona tuż naprzeciwko odmy. No może być tak, że rozpędzone z odmy wpadają, się zbierały w zgrzewie, no albo po prostu tu, o, w tym miejscu. W tym miejscu, jak to jest tak, to po prawej stronie. No więc na przyszłość jeździć, obserwować. No a teraz próbuję to wcisnąć, bo troszeczkę tą rurę przygrzałem. No i powiem Wam, jakoś siadło, natomiast zobaczcie. Tu na górze już się zaparło się o krawędź. Tutaj aż tak nie trzeba było tego szlifować, tej krawędzi do zera. Tu się opiera. Tu jest największy odstęp. No i tak to wygląda. Czy tak ma być? Powiem Wam, że nie wiem. No, otwór na odmę może mógł być trochę większy. Tu też tak widzicie, ten kołek nasz stalowy nie przylega. Robi się taka kieszonka. Nie wiem, czy to widać tutaj pomiędzy kawałkiem plastiku. Zaznaczę Wam na filmie, to jest taka szpara. Popróbuję teraz to jeszcze wyjąć, obrócić jakoś bardziej z tym otworem. No coś tu pokombinujemy. Mega ciasno, powiem Wam, siedzi, nie jestem w stanie obrócić tego, nie? No dobra, wyjąć tego nie mogę i to jest pierwszy problem. A drugi problem, to tak jak ktoś pisał, to jest teraz pod złym kątem, bo to się zapiera. Może też jest czy to jest za długie? Nie, to nie jest za długie. To nie jest za długie, bo tu się on nic nie zapiera. Wepchnąć to teraz pod tym kątem, to Wam powiem, grubo będzie misja. Chyba muszę wymontować te dwie puchy, żeby mi nie przeszkadzały te rury, zobaczyć, czy to w ogóle podejdzie. A jak nie podejdzie,
to trzeba będzie to wyjąć, tu trochę zeszlifować więcej, tak na zero, praktycznie bez tego kołnierza, żeby było, żeby nam się kąt zmienił bardziej taki, wiecie, żeby był bardziej wygięty, a nie bardziej na wprost, żeby to tutaj gładko podeszło, bo powiem wam, bez ostrej użycia siły to tego tu nie wsadzę. Także rozumiem, skąd ten komentarz na znanym portalu aukcyjnym. No, tak to wygląda, słuchajcie. Widzicie, gdyby to siadło równo z kołnierzem, tym właśnie oryginalną powierzchnią, no to by nie było problemu. A to, że on się tak zaklinował mi, no nie wiem, może ja też źle to, wiecie, dopycham. Spróbuję go wyjąć, może nasmarować, wepchnąć jeszcze raz, zobaczyć, czy to jakoś bardziej mi się uda. Aczkolwiek, kurde, nie wiem, powiem wam, może być misja. No ale jak rzeźba, to rzeźba. Nazwa kanału zobowiązuje, nie? Dobra, słuchajcie, szlifnąłem to. Widzicie, został tylko kawałek oryginalnej tutaj tej krawędzi. Odtąd dotąd. Reszta jest prawie na zero. Dziabnięta flexem. No i pastą taką do cylinderków hamulcowych nasmarowałem i tutaj kołnierz, i te aluminium. No i zaraz wciskam. No dobra, słuchajcie, siadło lepiej. Zobaczcie, tutaj nawet nie dotyka. Tu nie trzeba było aż tak tego ścinać, ale tutaj bardzo ładnie to leży na tej krawędzi. Może jeszcze trzeba będzie zjechać tą krawędź, zobaczymy. No ale idę przymierzyć na aucie, jak to będzie pasować, czy to już będzie dobrze, czy to dalej będzie lipa. No i powiem wam, to jest chyba jeszcze gorzej niż było. Wydaje mi się, że jak dół byłby nienaruszony, by się oparło na dolnym, byłoby lepiej. Teraz musiałem dwoma rękami się zapierać nogami i tak wiecie, pchać to całe. Powiem wam, pod złym kątem to siedzi, naprawdę. Zły kąt jest. Więc nie róbcie tego kołnierza, tej docinki tak jak ja, tylko zostawcie tą fabryczną, ten fabryczny odstęp. Może będzie lepiej, nie wiem, powiem wam, trzeba kombinować. Ja musiałem jeszcze popuścić te puszki. Oczywiście Mercedes musiał dać e-torksy tutaj. Na szczęście miałem taki zestaw, kiedyś kupiłem e-torksów. Używałem go 3 razy w życiu, no ale teraz dzisiaj się przydał, żeby po prostu mi te gumy nie przeszkadzały, nie? I patrzcie, jak będę wyciągał, to już będzie praktycznie nie do demontażu, bo wydaje mi się, że jak to skleimy na silikon, to ta rura właśnie, o widzicie, wyjechała rura. Także to jest, kurde, takie, mam mieszane uczucia. Dinozaur. Dinozaur, Tytus się szarpie tutaj. No, powiem wam, kurde, on tak siedzi, ta rura tak siedzi pod skos, nie siedzi tak idealnie równo na wprost, bo musiałaby mieć taką wywijkę, żeby ten plastik wszedł, a on wchodzi na, no, średnio, tak średnio bym powiedział. Dobra, rura zeszła, to dopchałem tak prawie na równo, żeby była na wprost. Może wepcham teraz ten plastik, zobaczę jak to powinno siąść, może się uda w tą stronę, nie? Ale jak już to skleję i raz się założy, to ja nie wiem jak to zejdzie. Trzeba by podważać tutaj, żeby to schodziło. Nasmarować może też smarem tą gumę bez kitu, no. Także no, schody się robią, trochę schody. Myślałem, że będzie szybka akcja, 15 minut po temacie. No ale jak widać, chyba jednak nie. Powiem wam tak na oko, właśnie patrz, jak to wejdzie, to idzie tak. A powinno być jakoś gdzieś tak. Także z 15, na oko nie wiem, 15 stopni powinno być odchylone. Ten kołnierz na końcu tej rury. Wtedy by było dobrze, żeby było, wiecie, żeby było tak, a nie właśnie tak. Także no taka minimalna niby różnica, a jak dużo zmienia. No dobra, idę tu kombinować coś. Tu była nowa uszczelka, ale wam powiem, trochę inna niż ta. Ta jeszcze była spięta taką opaską. Tą opaskę rozciąłem. Numer tej uszczelki już wam pokażę. Aha. Taki jest numer tej uszczelki. I na smar silikonowy ją zakładałem, ona wypada za luźno tutaj, więc po prostu wytrę to wszystko, odtłuszczę, na sucho będę składał. To nasmarowałem smarem silikonowym i ten kołnierz, żeby to wiele lepiej wchodziło. Teraz kołnierz wyjmę, naklej, wkleję, ścisnę to wszystko, niech to sobie zastyga. No i tyle, niech będzie, niech się dzieje, nie? Miało być szybko. Wyszło jak zwykle. No i tak do końca też może być. Tam już. Niech to się sklei w takiej pozycji, w jakiej będzie lubiło być. A może to trochę cofnę przy sklejaniu i niech się samo dopchnie, nie wiem. Zaraz będę coś kombinował. Dobra, słuchajcie, powierzchnia zagruntowana cienką warstewką tego silikonu całego. Tutaj jest również zagruntowane. No i wciskamy. Niedużo, bo to wszystko i tak się wypcha, tam pewnie wpadnie do środka, żeby to potem tego nie zessało, nie? Kurde. Nie wiem, czy to jest to potrzebne, no ale to dali, to robimy. Dobra, słuchajcie, poskładane.
Jest 17:30 w czwartek. Niech to sobie wschnie, ja go jeszcze nie odpalam. Poskręcałem tu opaski, tu jeszcze te torksy pozostało mi wkręcić. No i niech sobie stygnie, no i nagramy to potem, jak już będzie odpalony silnik. Jakie będą parametry. Zobaczymy, czy to będzie szczelne, czy to nie będzie szczelne. Czas pokaże. Do zobaczenia za jakiś czas. Dla Was to chwila, dla mnie kilka dni. No dobra, słuchajcie, przejechałem 300 km, żadnych błędów, nic tutaj nie wyświetla. Tutaj on chyba pokazuje brak błędów silnika. Wszystko działa, spalanie udało mi się osiągnąć nawet dychę, więc jest nieźle. No nic, ja Mercedesa teraz muszę oddać. Całkiem fajna fura, no ale trzeba się z nią pożegnać. Także ciekawe doświadczenie, ciekawa usterka, w sensie naprawa. No nic, czekam na Wasze komentarze, zapraszam na grupę Rzeźbiarnia. Trzymajcie się, cześć! Może śmieszny tu z ostro sprawami działa jemu, cześć jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.